16 marca jest datą trudną dla Lublina zdecydowanie. Wydarzenia, które miały miejsce w tym czasie, nie należą do chlubnej historii Lublina, ale upamiętnianie tego typu wydarzeń jest też bardzo ważne i uważam, że obchody takich dni pozwalają nam unikać pomyłek w przyszłości i czerpać wiedzę z historii. Czytanie tych nazwisk jest bardzo ważne. To, co się zdarzyło, to nie powinno mieć miejsca, ale miało. Więc chociaż żeby uhonorować ludzi, którzy zginęli. Why am I here? Because I'm remembering my mother's family who were from Lublin and who were taken to the Umschlagplatz 1942, the 16th of March, and taken and murdered in Belgium. And I'm here in their memory. 16 marca 1942 roku rozpoczęła się w Lublinie likwidacja lubelskiego getta w ramach akcji Reinhardt, mającej na celu zagładę polskich Żydów. Tego dnia z Lublina do obozu zagłady w Bełżcu odjechał pierwszy transport z żydowskimi mieszkańcami miasta. Od wielu lat ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w rocznicę tego dnia poprzez działania artystyczne i edukacyjne przypomina o wydarzeniach, do których wtedy doszło. Dzień ten jest symbolem naszej pamięci o zbrodni dokonanej przez niemieckich nazistów na polskich Żydach. Główną formą naszego upamiętnienia jest misterium światła i ciemności. Za chwilę odczytamy nazwiska przedwojennych mieszkańców dzielnicy żydowskiej, którzy z dużym prawdopodobieństwem zostali wywiezieni w pierwszym transporcie skierowanym do obozu zagłady w Bełżcu. Hirsch Rochman, Rivka Rochman, Leah Rochman, Josef Rochman, Yehuda Rochman. Finkelstein Hirsch Pesach, Finkelstein Sima, Finkelstein Golde, Finkelstein Hane, Jakob Schreibman, Vega Schreibman, Taube Schreibman, Abraham Schreibman, Ezrael Schreibman, Solomon Schreibman, Isa Schreibman. Engel Fischel, Feigenbaum Abram, Fuchsmann Weila, Fuchsmann Hanna, Geliebter Aaron, Goldsobel Leib, Katz Mojżesz Ber, Kichelmacher Roiza, Kleinbaum Jakub, Klohendler Benjamin, Lam Freum, Lerman Cudyk, Lewinson Anna, Mandelbaum Nehemia. śpiewak Ernestyna, śpiewak Mojżesz Józef, Wallerstein Haja, Zeifstein Mojżesz, Zeiman Chemia, Zygielwachs Ela, Becher Abram. Bekierman Szmul, Blank Moszek, Cukierfein Brucha, Cukierfein Heim Leib, Cukierfein Regina, Cukierfein Wolf, Cwekin Dawid, Zimmermann Schneier Z. Po odczytaniu listy 501 imion i nazwisk w przestrzeni, gdzie było kiedyś miasto żydowskie, zgaśnie światło. Nie zgaśnie tylko jedna latarnia. Ostatnia ocalona lampa z miasta żydowskiego, symboliczna latarnia pamięci. Po drugiej stronie bramy, na Starym Mieście, światło wciąż się będzie palić. Brama Grodzka stanie się na krótko bramą pomiędzy światłem i ciemnością.
uczestnicy misterium wejdą w tę ciemność, kierując się do latarni pamięci. Jesteśmy teraz przy lampie pamięci, która pali się w dzień i w nocy przez 24 godziny na dobę. Jest ona świadectwem tego, że pamiętamy o tym, co przed wojną było w tym miejscu. Teraz są tutaj puste place, parking, ale kiedyś tu było żywe miasto żydowskie z ulicami, z tysiącami ludzi. Teraz zapalę przy tej lampie znicz jako świadectwo, symbol naszej pamięci o tym miejscu. Przeniosę go w miejsce, gdzie była synagoga Maharszala, wielka synagoga, z której wyruszali w swoją ostatnią drogę lubelscy Żydzi. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy po raz pierwszy z tamtego miejsca wyruszył pierwszy transport, 1500 Żydów ulicą Kalinowszczyzna. Doszło w miejsce, gdzie była wtedy rzeźnia i stamtąd z rampy zostali przewiezieni do obozu zagłady w Bełżcu. Jesteśmy dokładnie w miejscu, w którym była wielka synagoga. To z tego miejsca 16 marca 1942 roku wyruszyła pierwsza grupa, 1500 Żydów, na ulicę Zimną, na rampę, skąd odjechał pierwszy transport z lubelskimi Żydami do obozu w Bełżcu. Tak było przez cały miesiąc. W ciągu tego miesiąca do połowy kwietnia zostało wywiezionych ponad 30 000 lubelskich Żydów. Uczniowie i uczennice wyruszają na szlak pamięci, aby przygotować się do przekazywania światła pamięci. Wyruszamy na szlak pamięci. Tomasz Pietrasiewicz. Rozpoczynamy ruch. Moje wrażenia są bardzo mocne, bo ja mimo, że bywałam w Lublinie wcześniej, to dopiero w Bramie Grodzkiej tak naprawdę od Violi Wejman dowiedziałam się o tym, jak bardzo zmienił się Lublin w tej swojej żydowskiej części i że to, co wydawało mi się, że tutaj być może było zawsze, bo myślałam, że Warszawa była zrujnowana, ale się okazało, że tak naprawdę ten żydowski świat i tkanka miejska w Lublinie również zniknęły. Tak samo jak zniknęły osoby, które mieszkały w tych domach, kamienicach. I dla mnie dzisiaj było zupełnie wyjątkowe, że są przywracane imiona tych osób, imiona i nazwiska, że to wybrzmiewa w ich mieście i że te osoby na chwilę znów istnieją tutaj w Lublinie. No jest to zupełnie wyjątkowe i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Myślę, że to jest jeden z najważniejszych wydarzeń, że każdy ma część tej wydarzenia. Każdy ma ten moment, że ma znicz w ręce. Znicz jest pierwszy i mamy cały tłum. I idziemy to cała droga, że Żydzi musieli iść do Umschlagplatz. To było w centrum miasta, to było widoczne. I my też chcemy być widoczni. Znaleźliśmy się przy kolejnej tablicy oznaczonej literą Ein. Taką samą literą oznaczona jest latarnia trzymana przez latarnika. Jest to tak wyjątkowe. Myślę, że w Polsce nie ma takiego miejsca i takiego rytuału upamiętniania, jaki jest tu w Lublinie, stworzony przez Bramę Grodzką. I myślę, że choć raz chciałem. Przyjeżdżam z daleka, z północy Polski po to, żeby przypomnieć tych, którzy tu kiedyś mieszkali, bo to jest największa wartość takiego pamiętania, które nie jest puste, tylko które poprzez rytuał każdy jest podmiotem tego pamiętania, każdy z młodzieży, każdy z uczestników i to jest
to światło, które może podtrzymać, to jest, myślę, zostanie na wiele lat, jak nie na całe życie. Kolejna tablica nasza pamięci. Kolejny latarnik i latarnia oznaczona literą SAM. Zapalamy latarnię. Jestem latarnikiem przy stacji numer 8 i myślę, że to jest bardzo ważna i cenna inicjatywa, szczególnie z tego powodu, że tak dużo młodzieży bierze w tym udział. Jest jakaś nadzieja, że pamięć o lubelskich Żydach przetrwa. Ustawiamy się wzdłuż muru. Światło pamięci wędruje teraz z rąk do rąk. Światło pamięci dotarło do miejsca pamięci poświęconego ofiarom akcji Reinhardt. Blisko 2 milionom żydowskich mieszkańców Polski, wśród których była 28-tysięczna grupa lubelskich Żydów. Prosimy dyrektora ośrodka Brama Grodzka Teatr NN o przeczytanie ostatniego akcentu naszego misterium, wiersza pod tytułem Miasto odchodzi. Miasto odchodzi. Miasto odchodzi. Odchodzą języki, litery, napisy, menory i mezuzy. Odchodzą macewy i fragmenty macew. Odchodzą zwoje tory i ich nadpalone strzępy. Odchodzą książki, gazety, szyldy, plakaty, pocztówki i listy. Odchodzą zamki i klucze, gwoździe, zawiasy, rynny, wiadra i miski, widelce, łyżki, noże, nożyce i igły. Odchodzą kawałki cegieł, kamienie z ulicy. Nie ma już dzbanków, kubków i talerzy. Odchodzą ubrania, wieszaki, szafy, kredensy, stoły, lustra. Nie ma złota i srebra, obrusów, serwetek, makatek, pościeli, pierzyn puchowych, poduszek, kufrów i walizek. Odchodzą sklepy, sodówki, kantory, stragany, jatki, piekarnie. Odchodzą mieszkania, pokoje i kuchnie, strychy, piwnice i klatki schodowe, podwórka, bramy, komórki, oficyny. Odchodzą nieodkryte kryjówki w piecach, ścianach i pod podłogą, na strychach i w piwnicach, za szafą i w szafie. Odchodzą zabawki, lalki, pajace, odchodzą buty, jarmułki, hałaty, koszule, sukienki, perkale, peruki, okulary. Odchodzą skrzypce, trąbki, klarnety. Odchodzą psy, koty i kwiatki. Odchodzą konie, furmanki, woźnice. Odchodzą drzwi i okna z żydowskich mieszkań. Odchodzi fotograf, jego aparat, kuwety, naczynia. Odchodzą fotografie, a na nich ludzie, w grupach i pojedynczo, na tle i w tle, w ruchu i bez ruchu, w studio, w parku i na ulicy. Młodzi i starzy, biedni i bogaci, kobiety, mężczyźni, dzieci, letnicy, żołnierze, urzędnicy, adwokaci i lekarze, zakochani, smutni, weseli, nauczyciele, szewcy, krawcy, kuśnierze, rzeźnicy i piekarze, handlarze i tragarze, nosiwodzi i szklarze, muzycy, rabini, hasydzi, szamesi, komuniści i socjaliści, buntowcy i syjoniści, pochody i wiece, przechodnie i gapie. Odchodzą żywi, umarli, całe rodziny. Idzie Małka, Aaron, Berek i Mojżesz, Moszek i Rachela, Jakub, Mordechaj, Szloma, Szmul i Abram.
Mordko, Icek i Izrael, Hersz, Nuta, Jankiel. Wchodzą w powietrze, gra muzyka. Odchodzą nazwiska, adresy i daty, nazwy ulic. Browarna, Nowa, Lubartowska, Wodopojna, Mostowa, Błotniki, Jateczna, Krawiecka, Krzywa, Nadstawna, Niska, Okulna, Podzamcze i Zamkowa, Szeroka i Wąska, Dawna, Zaułek Wieniawski, Rynek Wieniawski, Wieniawa. Odchodzą domy i ulice, odchodzi miasto, odchodzą sny, odchodzą ludzie, odjechały pociągi, z podziemi, z ciemności wypływa rzeka. Wypłukuje muł, piasek, prochy, pamięć. W oddali świeci czerwona latarka Kreta. Wchodzi rdza, pleśń, wilgoć i pył. Wieje wiatr.